Rozmowy na szczycie w Białym Domu mogą przesądzić o kolejnym ciosie naftowym w Rosję oraz dodatkowym wsparciu Ukrainy. Gaz w Europie tanieje w nadziei na deeskalację na Bliskim Wschodzie. Polacy mogą zaś dokonać roszady z udziałem małych reaktorów jądrowych. Jest 28 lipca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Szczyt w Białym Domu ma przesądzić o nowej presji naftowej na Rosję. 28 lipca odbędzie się szczyt z udziałem Donalda Trumpa oraz Wołodymyra Zełenskiego. Także tego dnia zostaną przegłosowane nowe sankcje naftowe USA wobec Rosji w Senacie. Prezydent Ukrainy odwiedzi Biały Dom 28 lipca, by rozmawiać o nowej propozycji pokojowej dla Rosji. Amerykanie oraz Ukraińcy rozmawiają o możliwym zawieszeniu ataków z powietrza. Zgoda Moskwy otworzyłaby drogę do zawieszenia broni. Coraz skuteczniejsze ataki dronów Ukrainy wywołujące kryzys paliwowy w Rosji zwiększają presję na zgodę Kremla. Według danych Reutersa produkcja rafinerii rosyjskich pokrywa jedynie 65% zapotrzebowania krajowego w sezonie turystycznym oraz rolnym. Zełenski weźmie z Trumpem udział w pogrzebie zmarłego senatora Lindsey'a Grahama. Był on współautorem propozycji nowych sankcji wobec Rosji, zakładających cła 100% na dostawy jej ropy do krajów trzecich. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówi o dualizmie w stanowisku USA. Jego zdaniem Amerykanie wciąż chcą rozmawiać o porozumieniach z Władimirem Putinem na Alasce, ale jednocześnie przekazują nowe wsparcie Ukrainie. Podczas spotkania Trump-Putin na Alasce z sierpnia 2025 roku miało dojść do ustalenia, że należy przekonać Ukrainę do koncesji terytorialnych w celu zawarcia zawieszenia broni na Ukrainie. Jednakże od tego czasu doszło do zintensyfikowania dronopadu Ukrainy w Rosji, który doprowadził do paraliżu logistyki paliwowej i problemów z dostępnością paliwa dla zwykłych Rosjan, kłopotliwych przed wyborami parlamentarnymi w Rosji zaplanowanymi na wrzesień. Departament Stanu USA przyznał, że nie ma obecnie podstaw do rozmów o porozumieniu proponowanym na Alasce, ponieważ Ukraina wsparta przez Europę polityką faktów dokonanych zmieniła sytuację na froncie. Propozycja zawieszenia ataków z powietrza połączona z nowymi sankcjami naftowymi wobec Rosji ma motywować Kreml do efektywniejszych rozmów. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji przekonuje jednak, że to, cytuję, strzał w stopę USA. To oczywiste, że przyjęcie nowej inicjatywy przeciwko Rosji będzie porównywalne ze strzałem w stopę i przyniesie straty przede wszystkim Stanom Zjednoczonym, powiedziała rzeczniczka Maria Zacharowa. Jej zdaniem dotychczasowe doświadczenia potwierdzają nieskuteczność sankcji. Rosjanie pozostają zatem nieprzejednani. Są nieoficjalne informacje o tym, że szykują nową mobilizację i ściągną dodatkowych żołnierzy z Korei Północnej. Postawa Kremla pokazuje, że obawia się on takiego scenariusza i bez dodatkowej presji nie ustąpi. Oznacza to, że presja w postaci nowych sankcji wobec Rosjan musi rosnąć i zostać poparta dodatkowym wsparciem Ukrainy, które pozwoli rozstrzygać dalej sytuację na froncie, a być może przybliży szansę na porozumienie o zawieszeniu broni. Czas na pozostałe wieści z Polski, Europy i świata. Na początek oczywiście Polska. Koniec windfall tax. Rząd odpowiada na ruch prezydenta w sprawie podatku od nadmiarowych przychodów spółek w kryzysie cen paliw. Efekt praktyczny skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego mamy taki, że ten podatek nie wejdzie w życie. W praktyce oznacza to weto, powiedział Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, a szczegóły na stronie energydrink.today. Roszada jądrowa. Według Business Insider do spółki Orlen Synthos Green Energy może dołączyć Polski Fundusz Rozwoju. Ma to być sposób na zmianę modelu właścicielskiego oraz usprawnienie procesu decyzyjnego wsparty przez resort finansów. Orlen i Synthos miały różnice zdań w sprawie podziału korzyści z OSGE. Do rozstrzygnięć może dojść w sierpniu. Dane o energii. Polskie sieci elektroenergetyczne wzięły udział w pracach stowarzyszenia ENSOE przy modernizacji platformy Transparency Platform. Cel to lepsze udostępnienie danych o rynku energii. Na co dzień można się im przyjrzeć w aplikacji Energetyczny Kompas, na przykład by ocenić bieżący miks energetyczny. Teraz wieści z Europy. Fala pożarów. Trwają pożary w Hiszpanii oraz Francji wywołane rekordowymi upałami. Zajęły już 122 tysiące hektarów. Doprowadziły do jednej z największych ewakuacji w historii Europy. Domu jest pozbawionych ponad 300 tysięcy ludzi w wymienionych krajach. Komisja Europejska wzywa do kierowania tam dodatkowych środków, aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
Tańszy gaz. Cena gazu na giełdzie europejskiej TTF zaliczyła spadek o prawie 10% po wieściach o nowych rozmowach USA-Iran. Gaz jest kluczowym paliwem z punktu widzenia kształtowania ceny energii w mechanizmie merit order. Megawattogodzina kosztowała z końcem 27 lipca 50 euro i była wciąż najdroższa od marca 2026 roku, kiedy ruszała wojna. Kuszenie Mołdawii. Prorosyjska opozycja w Mołdawii zwołuje na 28 lipca protest, w trakcie którego pojawią się m.in. postulaty powrotu do dostaw gazu z Rosji. Mołdawianie porzucili dostawy od rosyjskiego Gazpromu. Rosjanie zatrzymali dostawy gazu do Mołdawii na początku kryzysu energetycznego w 2021 roku, oczekując koncesji politycznych w sprawie okupowanego Naddniestrza. Kiszyniów nie chce takiego szantażu w przyszłości. Jeszcze wieści ze świata. Cios w terminal. Prezydent Ukrainy potwierdził udany atak dronów ukraińskich na terminal paliwowy w Rostowie oraz liczne cele w obwodzie białgorodzkim w Rosji z 27 lipca. Trwa kryzys paliwowy w Rosji wywołany systematycznymi atakami na infrastrukturę paliwową potrzebną do kontynuacji inwazji na Ukrainie. Zielony pas. Według obliczeń przytoczonych przez Financial Times, Chiny wydały w pierwszej połowie 2026 roku rekordowe ponad 20 miliardów dolarów na inicjatywy pasa i szlaku w sektorze energetyki odnawialnej. Wykorzystują kryzys paliwowy przez wojnę USA z Iranem, podnoszący zainteresowanie takimi rozwiązaniami, a więcej na stronie energydrink.today. Rozmowy z Iranem. Prezydent USA Donald Trump ujawnił w portalu Axios rozpoczęcie negocjacji z Iranem, które dotyczą na początek otwarcia cieśniny Ormus. To był powód zawieszenia ataków przez obie strony. Nie potwierdziły się wieści o pożarze największej rafinerii na świecie Abqaiq w Arabii Saudyjskiej. Ropa Brent utrzymuje się w okolicach $86 za baryłkę, a więcej na stronie energydrink.today. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.